Gdy kilka lat temu Mercedes pokazał nowe C63 AMG i okazało się, że ma ono tylko 4 cylindry i układ hybrydowy, to klienci nie zostawili na marce suchej nitki. Podobnie kontrowersyjnie było, gdy BMW pokazało nową M5. Tam owszem mieliśmy 8 cylindrów, ale przez to, że samochód był zelektryfikowany, to grał nawet nie w lidze ciężkiej, tylko już w lidze wielorybiej, jeżeli chodzi o masę. Audi w tym czasie stało z boku, przypatrywało się, co robią konkurenci, a w końcu powiedziało: OK, to i my spróbujemy tej trudnej, kontrowersyjnej sztuki elektryfikowania samochodów sportowych i proszę, macie nowe RS5. Troszkę skłamałem na początku, bo tak naprawdę to wcale nie jest pierwszy hybrydowy, sportowy samochód Audi. Pierwszym sportowym hybrydowym samochodem, a nawet supersportowym Audi był model R18 e-tron Quattro, który w 2013 roku jako pierwsza na świecie hybryda wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. Więc bez dwóch zdań doświadczenie Audi w produkcji samochodów hybrydowych, sportowych ma. I pokazując nową RS5 mówi: to nasz pierwszy supersportowy, sportowy samochód hybrydowy dostępny większemu ogółowi. Skoro jesteśmy przy większemu ogółowi, to mamy też większe auto i to większe i RS4 poprzedniej i RS5, a raczej zbliża się wymiarami do RS6, bo wyobraźcie sobie, że jest krótsze tylko o 10 cm, a w zasadzie nawet nie o 10, tylko 9,5 od RS6, a rozstaw osi, który ma tutaj 290 cm, jest zaledwie o 3 cm niż ten w RS6 i RS7, więc choć na zdjęciach tego nie widzicie, to auto naprawdę urosło, solidnie urosło. Jednocześnie poszerzyło się względem zwykłego A5 o 4 cm i z przodu i z tyłu, a to ze względu na to, że niesamowicie tutaj wyglądają te nadmuchane błotniki, które szczególnie dobrze wyglądają z tyłu. I faktycznie widać tutaj te dodatkowe 4 cm i dodatkowe 4 cm na przednim błotniku. Ze zwykłą A5 ten samochód ma tylko kilka wspólnych elementów, jeżeli chodzi o karoserię. To jest przednia maska, to jest tylna klapa bagażnika, to jest dach i przednie drzwi, ale już na przykład tylne drzwi trzeba było przebudować ze względu na to, że tu mamy ten szerszy błotnik, więc i one mają tutaj inny kształt. Inny kształt ma nawet próg, który wystaje poza obrys samochodu i jeszcze dodatkowo go optycznie poszerza. Jeżeli chodzi o takie elementy, które są typowe dla RS-ek, no to mamy tutaj na przykład odprowadzenie powietrza, czyli kanały takie w błotnikach, które odprowadzają nadmiar powietrza z nadkola, co ma pomagać po pierwsze chłodzić hamulce, a po drugie zmniejszać turbulencje, które tutaj mamy w nadkolu, poprawiać aerodynamikę, poprawiać tym samym prowadzenie. Mamy tutaj pakiet Audi Sport, który oznacza, że jest jeszcze nieco inny zderzak niż w zwykłym RS5. W tamtym zwykłym RS5 bez tego pakietu mamy tutaj dwie takie, jedną pionową, drugą poziomą listwy. Tutaj wygląda to bardziej agresywnie, jest gładka ta powierzchnia. Tam w środku mamy oczywiście chłodnicę, a tu dodatkowo mamy jeszcze taki deflektor, który powoduje, że więcej wpada nam tam powietrza, a to powietrze znajduje ujście tutaj właśnie w tym nadkolu, a tamtędy sobie wypada. I tak jak powiedziałem, chłodzenie hamulców to jest jedna rzecz, druga to aerodynamika, mniejsze turbulencje. Charakterystyczny wielki grill. Audi nadal twierdzi w swoich informacjach prasowych, że ma on wzór plastra miodu. Ja tutaj już wzoru plastra miodu nie widzę. Widzę raczej duże otwory po to, żeby tam wpadało mnóstwo powietrza. I to, co jeszcze widzę, to dwa radary, które niestety wizualnie psują nam tutaj trochę ten przód, bo wyglądają mało estetycznie. Można było pokusić się o to, żeby ukryć je na przykład tutaj przecież w tym znaczku Audi. Reflektory, które można sobie przyciemnić i wówczas one są takie, z tym bardzo ładnie kontrastują z czarnymi elementami. Natomiast górny ten pasek LED nawiązywać ma do sportowej flagi w szachownicę, tą czarno-białą. I rzeczywiście jak spojrzymy, jak są ułożone tutaj wszystkie te diody, to można się tego wzoru dopatrzyć. Tutaj mamy pakiet karbonowy, będzie pakiet black, będzie pakiet karbonowy, tylko z takiego glossy, błyszczącego, tkanego karbonu, ale będzie też taki karbon, tak zwany kamuflaż. On nie jest tkany, tylko tam nakłada się płatki karbonowe na siebie, a potem to specjalnie matowi po to, żeby wyglądało fajnie i elegancko. W tej wersji
gdzie mamy pakiet Audi Sport. Mamy też 21-calowe, dwukolorowe felgi. Tutaj są takie czarne, błyszczące. Natomiast standardem będą felgi 20-calowe. I jeszcze dochodzi nam jedna rzecz, mianowicie trochę inaczej wyprofilowany zderzak tylny w tym pakiecie Audi Sport, ponieważ tutaj on jest taki wypłaszczony, natomiast w standardzie jest taki bardziej zlicowany z resztą błotnika. Pakiet Audi Sport to też nieco inny układ wydechowy. To znaczy, średnica rur pozostaje taka sama. Po raz pierwszy w RS5 te rury bardziej są w kierunku środka samochodu przesunięte, a nie rozstawione po bokach, tak jak w poprzednich RS-kach. Średnica jest taka sama i w pakiecie, i bez pakietu. Zmienia się kolor, ponieważ tutaj mamy taki mocno tytanowy i matowy i zmienia się też brzmienie, ponieważ układ sportowy dostaje klapy, dostaje możliwość sterowania nimi i w związku z tym to brzmienie też jest bardziej agresywne. No i oczywiście, jeszcze mamy tutaj taki elemencik zaszczepiony ze świata motosportu, czyli odblaskowe światło pionowe. Oczywiście w motosporcie ono pełni też funkcję świateł stopu, ale nie w tym wypadku. OLED drugiej generacji w tylnych lampach, czyli to, co znamy już z A5. Jednocześnie jak odejdę od samochodu i zacznę do niego podchodzić, to on, widzicie, będzie migał, ponieważ te światła są aktywne, ale to, tak jak powiedziałem, znamy już z A5. No dobra, chyba warto przejść teraz do najważniejszego elementu w tym samochodzie i tego budzącego największe kontrowersje, czyli tego, co znalazło się tutaj pod maską. Jedno należy podkreślić głośno i oddać Audi, że nie pojechało drogą Mercedesa, który w C63 zastosował 4-cylindrową, 2-litrową jednostkę. Tutaj Audi pozostało przy tym samym motorze, które napędzał poprzednie RS5 i RS4, czyli 2,9 litra pojemności, nieco wzmocnione, bo w wersji Competition w poprzedniku mieliśmy 450 koni, tu już mamy 510 koni i 600 Nm. Silnik słynący przede wszystkim z niezawodności i z tego, że ma świetne parametry. Niektórzy twierdzą, że to jest jednostka zrobiona wspólnie przez Audi i Porsche, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ kilka lat temu Audi i Porsche się podzieliły. Żeby ograniczyć koszty, to Porsche zrobiło jednostkę 4.0 V8 spalinową i dzieli się z nią Audi, a Audi dostało zadanie zrobienia jednostki 6-cylindrowej, czyli V6, ale tak dobrej, żeby Porsche mogło je stosować w swoich modelach pod tytułem Porsche, Panamera i Macan. I w ten sposób powstało dokładnie to, tylko tutaj zostało delikatnie zmodyfikowane. Jak? Przede wszystkim mamy tutaj nowy układ chłodzenia powietrza wpadającego do turbosprężarki, bo jest teraz wodno-powietrzny, co dodatkowo ma schładzać to powietrze tak, żeby było jak najefektywniej zarządzane potem przez turbosprężarkę, żeby się silnik nie przegrzewał, żeby turbosprężarka się nie przegrzewała. Jednocześnie dwie turbosprężarki, które tutaj mamy, one są umieszczone pomiędzy cylindrami, które są ustawione względem siebie pod kątem 90 stopni. To daje nam bardzo krótki przepływ spalin pomiędzy silnikiem a turbosprężarką. Dzięki temu moment obrotowy pojawia się znacznie szybciej. Poprawiono tutaj, zwiększono w zasadzie ciśnienie we wtryskach z 250 na 350 barów. Przede wszystkim po to, żeby mieszanka lepiej się spalała i żeby samochód miał mniejsze emisje. Wszystko to poskutkowało właśnie zwiększeniem mocy do 510 koni mechanicznych i momentem obrotowym wynoszącym 600 Nm. I przecież to by w zupełności wystarczyło do tego samochodu. To byłby pułap BMW M3. Ale nie, Audi postanowiło, że dorzuci tutaj jeszcze silnik elektryczny. I to o mocy 177 koni i uważajcie, o momencie 460 Nm. W jaki sposób można było osiągnąć taki moment obrotowy? To jest silnik elektryczny zaprojektowany specjalnie do RS5. A wyróżnia go na tle innych silników elektrycznych to, że ma stojan, który pracuje wewnątrz wirnika. A to oznacza możliwość uzyskania dużo większego momentu obrotowego i oznacza jeszcze jedną rzecz, dużo większą efektywność i lepsze chłodzenie całego silnika elektrycznego, co w samochodzie sportowym jest niezmiernie ważne. Więc jak mamy tutaj ten silnik spalinowy, za nim jest silnik elektryczny zbudowany w jednej obudowie ze skrzynią biegów 8-biegową oczywiście, to łączna moc całego zestawu to, uwaga, 639 koni mechanicznych i 825 Nm. I to oznacza, że przyspieszenie do 100 km na godzinę, a pamiętajcie, że mamy
prawie 200 koni więcej, a przyspieszenie do 100 km na godzinę poprawiło się tylko o 0,3 sekundy. W poprzedniku mieliśmy 3,9, tutaj mamy 3,6. Jak to możliwe? Ano tak to, że nam RS5 utyła okrutnie i waży 2 tony 370 kg, a utyła oczywiście przez to, że jest zelektryfikowana i ma duży akumulator. Ale Audi podaje też ten czas przyspieszenia i mówi, ale takie spontaniczne przyspieszenie jest znacznie lepsze. Co znaczy spontaniczne? Ano takie, że sobie stoicie w miejscu i nagle postanowicie dać gaz. No więc w poprzedniku było tak, że zanim ta turbina napędziła silnik spalinowy, zanim te konie wstały, zanim te newtonometry wstały, zanim skrzynia biegów zredukowała biegi, no to chwila mijała. A tutaj przez tę elektrykę, przez to, że mamy na niej 460 newtonometrów, to spontaniczne przyspieszenie ma być nawet o 50% lepsze niż w poprzednich RS4 i RS5, a to już rzeczywiście robi różnicę, bo w ciągu 2-3 sekund pokonujecie nawet kilkanaście, kilkadziesiąt metrów więcej niż stara RS4 czy RS5. Akumulator wylądował w bagażniku pod jego podłogą, przez co bagażnik nam się niestety bardzo zmniejszył i mamy tutaj 360 parę litrów raptem. Widać, że wysoka podłoga, natomiast jak tak patrzycie na niego gołym okiem, to wcale nie wygląda na mały i na pewno można go praktycznie załadować, ściągając sobie na przykład roletę. Nie będziemy się nad nim rozwodzili w tym momencie. Niemniej wrzucenie tutaj akumulatora, który ma 22 kWh pojemności netto, oznacza, że samochód jest też dobrze wyważony, jak na plugina, bo z przodu dosyć ciężki silnik 6-cylindrowy, od razu skrzynia biegów z silnikiem elektrycznym, ciężki akumulator tutaj z tyłu, więc rozkład masy bliski 50/50, co w sportowym aucie nie jest bez znaczenia pod kątem prowadzenia pojazdu. 22 kWh ładowane w czasie 2-2,5 godziny z gniazdka siłowego, bo ładowarka pokładowa ma 11 kW, no i ma Wam pozwolić to przejechać około 80 km na samym prądzie. Ale oczywiście będą do wyboru różne tryby jazdy. Mało kto przecież w RS5 będzie używał tylko trybu elektrycznego. No nie przystoi, to trzeba pobulgotać sobie. Hamulce też zmieniono. W standardzie są stalowe tarcze, które mają średnicę 420 mm z przodu i 400 z tyłu. Natomiast można sobie zamówić ceramikę. Jak zamówimy ceramikę, to tarcza po pierwsze nam rośnie, bo już wtedy mamy 44 cm średnicy, a 41 tam z tyłu. Jednocześnie samochód lepiej hamuje i tutaj wyobraźcie sobie, że droga hamowania na ceramice od 100 do 0 to tylko 30,5 metra. Rekordowo krótka. Ale też zmienia się jeszcze jedna rzecz. Ceramika jest lżejsza o 30 kg, więc schodzimy nie tylko z masy całego pojazdu, ale schodzimy przede wszystkim z masy nieresorowanej. A to jest istotne, kiedy mamy też takie zawieszenie jak tutaj, bo to jest nowe zawieszenie, tak zwane dwuzaworowe, aktywne. Jeden zawór odpowiada za kompresję, a drugi zawór odpowiada za odbicie. Każdy z zaworów działa niezależnie, na każdym amortyzatorze jest dokładnie tak samo. Ale to nie koniec nowości, bo oczywiście, skoro mamy do czynienia z RS-ką i to szerszą, trzeba było przebudować też zawieszenie, więc są tutaj wymienione wszystkie tuleje, są zmodyfikowane wahacze, są zmodyfikowane drążki, stabilizatory, a tylną oś w zasadzie skonstruowano całkowicie od początku. I już tłumaczę Wam dlaczego. Otóż w RS5 debiutuje zupełnie nowy rodzaj napędu Quattro, który samo Audi nazwało Dynamic Torque Control i go opatentowało. Mamy tutaj centralny mechanizm różnicowy, a na początku to w ogóle zaznaczmy, że jest to stałe Quattro, właśnie z centralnym mechanizmem różnicowym, który cały czas ma napięcie i pozostaje trochę zamknięty. Po to, żeby ta reakcja przeniesienia momentu obrotowego i mocy pomiędzy przodem a tyłem była błyskawiczna, żeby tam pojawiały się jak najmniejsze straty, więc kiedy tylko dodaje kierowca gazu, kiedy tylko skręca, albo kiedy tylko zaczyna hamować, to od razu następuje inna dystrybucja tego, a może ona wynosić od 15% na przodzie i 85% na tyle, do 70% na przodzie i 30% na tyle, czyli tak jak było w dotychczasowych RS-kach. Ale największą zmianą jest to, co znalazło się tutaj z tyłu, bo mamy mechanizm różnicowy z systemem wektorowania, ale elektromechanicznym, czyli mamy 3 elementy. Pierwszy element to jest sterownik, który zbiera wszystkie dane z tego,
jakie są parametry jazdy, jakie są parametry drogi, czy kierowca przyspiesza, czy hamuje, jak bardzo otwiera się przepustnica, jak duże jest przeciążenie boczne, jaki jest skręt kierownicy. I jak zbierze sobie te dane, to wysyła te informacje od razu do mechanizmu różnicowego, który jest w jednej obudowie ze specjalnym siłownikiem, który ma 8 kW mocy i 44 Nm. Ten siłownik nie jest zasilany z akumulatora 12V, tylko z tego akumulatora 400V, który mamy pod podłogą bagażnika, a to oznacza, że działa błyskawicznie. O ile co 5 milisekund ten sterownik bada wszystkie te parametry, o których mówiliśmy, to od momentu, kiedy je zbada, do momentu, kiedy wdroży to w działanie, mija kolejnych 10 milisekund. Cały proces trwa 15 milisekund i jest operowany z częstotliwością 200 Hz. I od tego zależy, na które z tylnych kół, prawe i lewe, ile momentu trafi. W 15 milisekund zapada decyzja i w 15 tych milisekund dochodzi do klarownego przekazania mocy albo momentu i to płynnie pomiędzy prawe a lewe koło. Dzięki temu, Audi twierdzi, wrażenia z jazdy quattro są nieporównywalne z tymi dotychczasowymi. Więc ciekaw jestem bardzo, jak będzie to działało w praktyce, czy różnica będzie zauważalna pomiędzy działaniem tego quattro Dynamic Torque Control, a tych klasycznych quattro, no bo wiadomo, że w porównaniu z Ultra, no to różnica będzie gigantyczna. Ale tak jak mówię, jestem bardzo ciekaw, jak będzie w rzeczywistości to działało, szczególnie, że pojawia nam się także tryb RS Torque. I on ma pchać nam tutaj znacznie więcej momentu i mocy, przez co ma to być najbardziej nadsterowne Audi w historii. Oczywiście poza R8 tylnonapędową. Teraz zapraszam do środka. Proszę bardzo, mamy aż 3 tryby RS, wszystkie uruchamiane oczywiście przyciskiem RS na kierownicy tym czerwonym. RS Sport, RS Individual, RS Torque Rear, a oprócz tego te standardowe, czyli Comfort, Dynamic i Balanced. Tutaj dodatkowo pojawia nam się czerwony przycisk Boost. On oznacza, że możemy sobie jechać w dowolnym trybie, nawet Comfort, nawet ten Balanced, ale jak go wciśniemy, to nagle włączy nam się silnik spalinowy, zredukują nam się biegi i na 10 sekund będziemy tak naprawdę jechali w trybie napędu takim sportowym. Po to na przykład, żeby kogoś wyprzedzić na drodze. 10 sekund minie i samochód wróci sobie z powrotem do swojego trybu. Łopatki w trybie elektrycznym sterują rekuperacją i to mocną, bo ona ma moc dosłownie 90% tego, jak mocny jest silnik elektryczny. Więc bardzo szybko ma odzyskiwać energię, co ma nawet poprawiać po jeździe torowej. Ma się sprawdzać. Do tego stopnia pomyślano o tym aucie jako hybrydzie do jazdy torowej, że akumulator w trybach tych sportowych, czyli RS Sport, RS Individual albo RS Torque Rear, dodatkowo zaczyna się chłodzić. Tam zaczynają pompy, wymienniki ciepła, wszystkie wentylatory chodzić tak, żeby nawet w jeździe torowej przy dużym obciążeniu utrzymywać temperaturę akumulatora na poziomie, uwaga, 20 stopni Celsjusza, bo ona jest najefektywniejsza. Najłatwiej wtedy się doładowuje ten akumulator na przykład podczas hamowania rekuperacyjnego i najłatwiej, najbardziej płynnie, najefektywniej oddaje swoją moc. Nawet kiedy mamy rozładowaną tę część akumulatora odpowiedzialną za jazdę na samej elektryce. Zawsze zostaje nam tam 15-20% energii i ten układ Audi zapewnia, ma robić absolutnie wszystko, żeby nawet po rozładowaniu tej części odpowiadającej za zasięg tylko na akumulatorze samochód miał pełne osiągi. Zmienił nam się nieco interfejs w RS-ce. On jest taki bardziej wyszarzony, tak bym powiedział, ale jednocześnie pojawiły się nam tutaj nowe ikonki, na przykład ikonka Audi Driving Experience. I możecie tutaj sobie wybrać tor, możecie sobie mierzyć prędkość okrążeń, możecie sobie mierzyć przeciążenia, a możecie także mierzyć sobie kąt wychylenia w drifcie. Czyli mamy poza RS3, gdzie jest tryb drift, Audi, które naprawdę ma się, biorąc pod uwagę ten stały napęd i ten torque, dynamic control, coś tam, system ma się dawać prowadzić w drifcie. I to macie długość, to znaczy dystans przejechany, czas przejechany w drifcie i do tego średni kąt wychylenia oraz aktualny kąt wychylenia tyłu. No,
na grubo, powiem Wam. Jak na Audi, to naprawdę na grubo. Jest to podobny system, ten, który jest już w najnowszej M3 z systemem xDrive, gdzie można też odpiąć sobie przednią oś i podriftować. Oczywiście we wnętrzu też można mieć karbon. Można mieć kubełkowe fotele z logo RS i powiem Wam, że na przykład ten samochód sprawia wrażenie znacznie lepiej wykończonego niż A5, bo na przykład tutaj w okolicy klamek w A5 raził taki fatalny plastik jeszcze z jakąś chamską zaślepką, a teraz to miejsce jest obszyte alkantarą. Więc mam takie wrażenie, że tu wszystko jest już zrobione znacznie lepiej. I jednocześnie w pakiecie Audi Sport, tym o którym mówiliśmy, gdzie jest tyle dodatków, te 21-calowe felgi, dostajecie też bardzo ładną, fajną tapicerkę z takim nie czerwonym, tylko seledynowym przeszyciem. Oczywiście można sobie wybrać nieco inną, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda i jak wygląda wersja Sportback. A pakiet Audi Sport ma jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniałem, mianowicie ogranicznik prędkości przesunięty na 285 km na godzinę. Co ciekawe, w poprzednim RS5 można było przesunąć ogranicznik na 290 km na godzinę, więc różnica 5 km. A teraz chodźcie, zobaczycie jeszcze, jak wygląda sedan, bo to oczywiście, jak widzieliście, jest Avant. No tutaj mamy sedana, czyli Sportbacka, który jest inaczej skonfigurowany kolorystycznie i inaczej skonfigurowany, jeżeli chodzi o dodatki, bo tutaj macie ten carbon camouflage, o którym wspomniałem, czyli taki matowy dosyć. Felgi są właśnie te standardowe, które są razem z pakietem Audi Sport i są dwukolorowe i mnie się podobają dużo bardziej niż te czarne. Oprócz tego mamy naprawdę przepiękny ten zielony kolor. Podobają mi się takie dodatki właśnie jak czarne, na przykład klameczki. Tu zobaczcie, na progu też jest ten carbon camouflage, tak zwany matowy. Ten carbon camouflage jest także tutaj. Można sobie domówić bardzo naprawdę ładny, fajny spoilerek na to. Natomiast nie podoba mi się to i zapomniałem Wam o tym powiedzieć w przypadku Avanta, że owszem, te rury centralnie bardziej skierowane do środka są fajne, ale kurde, no to jest tak naprawdę tylko obudowa w zderzaku, a rura jest tam i jak patrzycie na to z daleka, to nie wygląda to zbyt ładnie. Tutaj jak tak się patrzy z tej pozycji, to jest ok, ale jak ktoś będzie za mną jechał i będzie tam patrzył, no to powiem Wam mam dysonans poznawczy, jeżeli o to chodzi, natomiast nie mam dysonansu poznawczego zdecydowanie, jeżeli chodzi o kształty tego samochodu, czyli te poszerzone o 4 cm błotniki, on wygląda naprawdę masywnie, sportowo i bardzo dobrze, z której pozycji by się na niego nie patrzyło. No i jeszcze wnętrze. Wnętrze z pakietem Audi Sport wygląda dokładnie tak, czyli macie seledynowe przeszycia i na kierownicy, i na fotelach. Bardzo fajnie korespondują z tym zielonym światełkiem podświetlenia ambiente. Można też mieć, oczywiście, proszę, karbonowe wstaweczki, też z takiego karbonu camouflage, jak jest na zewnątrz. Ale oczywiście jak nie podoba Wam się ta niteczka seledynowa, tylko chcecie inną, no to jest mnóstwo różnych możliwości. Zobaczcie, nawet pasy wtedy są takie oliwkowe, czyli pasujące do tych przeszyć. No powiem Wam, jestem bardzo ciekaw nowego RS5, przede wszystkim pod kątem jazdy, bo to, co jest tam z tyłu, czyli ten układ Quattro z Dynamic Torque Control, na papierze wygląda świetnie. Ja ciekaw jestem, czy tak będzie jeździł, czy wreszcie będziemy mieli Audi, która charakterem prowadzenia jest bliższe BMW M3, czyli potrafi zarzucić dupką. No i przede wszystkim, czy przeszkodą w zabawie w tym samochodzie nie będzie jego masa, czyli prawie 2,4 tony w przypadku Avanta, a tutaj o 25 kg mniej. A teraz jeszcze specjalnie dla Was pozwolono nam zrobić soundcheck.